Jakie polskie ślady odnajdziemy wspólnie w Padwie? Czy te wzgórza były wulkanami, czy coś nam się pomyliło? Kto spoczywa w tym sarkofagu? Znacie go dobrze ze szkoły jako literata. Czy można kopiować rzymskie kościoły? I w końcu do kogo należała ta willa? I dlaczego weszliśmy do niej za darmo? Odpowiedzi zaserwujemy Wam w najnowszym odcinku. Kontynuujemy podróż powrotną z domu do Polski. Trasa wiedzie z Ancony do Padwy i okolic. Właśnie o tym mieście i nie tylko, bo przecież towarzyszących mu wzgórzach euganejskich również będzie ten odcinek. Rubikon został przekroczony, ale w odwrotną stronę. Dojeżdżamy w okolice miejscowości Monselice, do której jeszcze wrócimy w tym odcinku. Naszą bazą staje się maleńka średniowieczna wioska, ale o sławie wykraczającej nie tylko poza region, ale też poza Włochy. No i ten widok z okna na nią. Miasteczko nazywa się... nie będę spoilerował, bo będzie wszystko wiadome. Można powiedzieć pierwszą część nazwy. Arqua. I należy oczywiście do grupy I Borghi Più Belli, czyli najpiękniejszych małych miasteczek Italii. Już często słyszeliście o tej liście. Wchodzimy na najwyższy punkt. Powinniśmy zdążyć na zachód słońca, ale zachodu słońca nie będzie. My to już wiemy. Witamy się magicznym wieczorem. A ponieważ jest środek tygodnia, cieszymy się ciszą i spokojem, sącząc wino m.in. Colli Euganei Bianco i kosztując przepysznej, warzywnej lasagne z widokiem na wulkany. Tak, dobrze słyszycie. O tym nieco później. Pyszne, świeżutki. I chyba nadziewany przez pana przed chwilą. Super pomysł, by podkładką była rysowana mapa Recina miejscowości. My znajdujemy się gdzieś tutaj. No i wiemy też, czym już jest Giugiola. I mijamy taki sad głorzycowy. Inną nazwą jest Jujuba. I wyobraźcie sobie, że doczytaliśmy, że to się zbiera... O, cześć kociaki. Jak się mylę, to mnie poprawcie. Że zbiory czasami mają miejsce w listopadzie, kiedy już spadną liście nawet. Wtedy są najbardziej dojrzałe te owocki, przypominające takie wydłużone mirabelki. Takie małe śliweczki, nie? Tak, tu są. No i doczytaliśmy, że wyobraźcie sobie, iż Jujuba vel Głorzyca, co prawda rośnie tutaj we Włoszech, ale to nie jest jej naturalny obszar występowania. Ponieważ pochodzi ona z Chin i z Indii. Ciekawostka. Ale pora na główną wycieczkę. Samochód zostawiamy na parkingu Park and Ride. Jedziemy wraz z młodzieżą czy pracownikami do Padwy. To dosłownie 20 minut za szybami powulkaniczne stożki, których nazwa nadała nazwę całemu regionowi, w którym się znajdujemy. Wenecja Euganejska. Do miłośników komunikacji publicznej, widzieliście kiedyś tramwaje jadące na pojedynczej szynie? My też nie. Po wyjściu z dworca pierwsze wrażenie nie jest jakoś bardzo pozytywne, jak to w wielu miastach północnych Włoch. Niezbyt ciekawa architektura, ogromny tłok, dużo ludzi do pracy, do szkoły około 9, ale i tak uderzamy z grubej rury, bo jeden z największych skarbów Padwy i północnych Włoch znajduje się całkiem blisko stacji kolejowej. To tutaj. Kiedyś była tu arena, amfiteatr padański. Dziś po prostu park, skwer. Zaraz się zacznie. Dokładnie w tym miejscu, w tej budowli. Zaczekajcie chwilę, bo warto. Wizytujemy u mistrza. Jeśli chcecie obcować ze sztuką na najwyższym poziomie, po prostu mistrzostwo świata, to koniecznie udajcie się tutaj, tu do tej atrakcji, która znajduje się w północnej części miasta, na terenie Pałacu Skroveni, a tym mistrzem jest Giotto di Bondone. Kaplica Skrowenich w Padwie jest jednym z najważniejszych zabytków miasta, słynącym z cyklu fresków ukończonych w 1305 roku przez Giotta. Zlecona przez bogatego bankiera Enrico Skroveniego jako prywatna kaplica. Stoi obok dawnej rzymskiej areny, stąd też nazywana jest czasami kaplicą areny.
Freski opowiadają o życiu Maryi i są uznawane za kluczowe dla rozwoju malarstwa europejskiego. W tym zawierają jedno z najwcześniejszych przedstawień pocałunku w sztuce. No wrażenia są niesamowite, freski są przecudowne, ale zanim wejdzie się do tej kaplicy, warto dodać, że 15 minut spędza się w tej oto szklanej kostce. Wewnątrz jest monitor, ogląda się film na temat fresków i kaplicy oraz tego terenu tutaj, otoczenia tego miejsca. A po co to wszystko? Po to, żeby właśnie chronić te wspaniałe freski, ponieważ tutaj stabilizuje się wilgotność powietrza, ale też temperatura. Na tym samym bilecie można też zwiedzić tutejsze Muzeum Sztuki Eremitani, m.in. dla kolekcji egipskiej, oraz po drugiej stronie ulicy w imponującym pałacu mieszczańskim Palazzo Liberman. Tak, przez Padwę do Akwilei biegła rzymska droga o nazwie Via Annia. Nie sposób tego przeoczyć. Padwa jako Padawium założona została przez Wenetów. Jest ważną częścią historii Europy. Inna legenda mówi, że rzekomo została zbudowana przez Antenora, Trojanina, który przybył do Włoch po zniszczeniu swojego rodzinnego miasta. W I wieku przed naszą erą Padwa wydaje się być najbogatszym miastem we Włoszech współczesnych, poza Rzymem, nawet bogatsze od Rawenny. Miasto stało się tak potężne, że podobno było w stanie zebrać 200 000 walczących ludzi we wczesnym średniowieczu. Pierwsze zniszczenie nastąpiło w czasie wojen Karolingów z Longobardami, ale najlepszy czas dopiero miał nadejść wraz z założeniem jednego z najstarszych uniwersytetów na świecie, a później panowania Republiki Weneckiej. Universa universis patavina libertas. Wolność Padwy jest dla każdego, głosi napis na uniwersytecie, który owszem jest drugim co do metryki uniwersytetem świata po Bolonii, ale też bez tej Bolonii by nie istniał, ponieważ grupa zbuntowanych czy też czujących się trochę zbyt kontrolowanymi profesorów z Bolonii właśnie założyła uniwersytet w Padwie. To oczywiście jest pewien skrót myślowy, ale ciekawie się łączy z miejscem, gdzie dziś również tętni życie uniwersyteckie. Można nawet zajrzeć. Myśmy zaglądnęli, jak to się mówi na południu Polski, do auli, gdzie prowadzone są wykłady wciąż, gdzie przecież jest to miejsce, gdzie również Mikołaj Kopernik studiował, Jan Kochanowski, Jan Zamojski, a słynny Galileusz był wykładowcą. W czasie specjalnej wycieczki podziwiamy m.in. wspaniałą Aula Magna, czy też z włoska Mania, główną na uniwersytecie, oraz znajdujemy więcej polskich śladów. Zamojski wyróżniony osobnym popiersiem, Kochanowski obok Klemensa Janickiego oraz Witella, dwóch Polaków i Ślązak, Stefan Batory oznaczony jako Węgier. Oglądamy teatr anatomiczny, bardzo podobny do tego w Bolonii. Poznajemy też historię pierwszej kobiety z wyższym wykształceniem. Niestety Elenie Episkopi cofnięto magistra z teologii i wpisano filozofka. A propos rekordów dziewiczych, to w Padwie znajduje się najstarszy działający zegar astronomiczny. Mamy wrażenie, że gdzieś to już słyszeliśmy, ale w innym mieście. Mało rekordów, proszę bardzo. Charakterystyczny Palazzo della Ragione, ukończony w 1219 roku, ma imponującą wielką halę o długości 81 metrów i szerokości 27, wysokości 24. Augustianin Fra Giovanni pokrył budynek jednym dachem, tworząc największą w Europie halę z dachem bez kolumn. Tego typu budynki mogą postawić tylko najbogatsze miasta we Włoszech. A jak pamiętacie odcinek o Wenecji, to pojawiła się tam Vicenza, czyli włoski numer 1. Podobnie było w Bresci. Jeśli budynek przypominać Wam będzie krakowskie sukiennice, to skojarzenie jest jak najbardziej na miejscu i są na to papiery, gdyż architekci naszych sukiennic mocno wzorowali się właśnie na tym budynku. Jak wiadomo, wiele rzeczy w Polsce, zwłaszcza w Krakowie, gdyż specjalistami od renesansu byli sprowadzeni za polskie pieniądze specjaliści z Włoch, zapewne też z Padwy. I tak koło się zamyka.
aż żal było nie spróbować w takim miejscu zjeść wciąż w dobrej cenie, rzymskiej bym powiedział, około 10, 11, 12 euro, pasty, bigoli typowo padowańskiej z typowo tutejszym ragu z kaczki. Ta kaczka na koniec dusiła się właśnie w białym winie ze wzgórz euganejskich, więc mamy to i próbujemy. Ja bardzo lubię kaczkę, ale ta jest świetna. Czuję dużo cebuli i marchewki w tym, co nadaje słodycz. A ponadto bardzo lubię mięso ze słodkim. I Ania Tradycyjnie. bardziej tradycyjnie nie może się rozstać ze środkowymi Włochami i jest tu amatriciana, która też jest po prostu lubiana tutaj w Bolonii, w Padwie i okolicach. Prawdziwie słodkie też jest, ale ograniczamy znowu cukier. Przynajmniej próbujemy. Na liście miejsc koniecznie do zobaczenia, które mieliśmy na przykład wcześniej, a nie mieliśmy okazji zobaczyć w Padwie, był ten ogród. Prawdziwa, zaczarowana enklawa zieleni. Powiedziałbym w sercu miasta, ale tak nie jest, bo jest w południowej części Śródmieścia. Pamiętam, że rok temu, dokładnie o tej porze, gdy zwiedzaliśmy w Piemoncie Isola Bella, zainteresowałem się bardzo Grandi Giardini Italiani. To jest takie zgromadzenie najpiękniejszych ogrodów i parków we Włoszech. Dostałem na gwiazdkę książkę, która to wszystko gromadzi i postanowiliśmy sobie wspólnie z Anią odhaczać przez całe nasze życie wszystkie te właśnie największe, najwspanialsze ogrody włoskie, a ten myślę, że trafiłby też do klasyfikacji ogólnoświatowej, ponieważ jest najstarszym, ciągle istniejącym ogrodem botanicznym świata i wiele drzew tutaj się znajdujących jest najstarszymi rosnącymi w Europie, na przykład magnolia z 1738 roku. W tym nieco orientalizującym widoku w tle widzicie, jak śmiało zieleń przebijają wieże i kopuły pewnej słynnej budowli. Czy to jest jej czas teraz? No tak, w tym odcinku tak. Kształt i kopuły niekoniecznie przypominają Włochy, bardziej Stambuł, jakieś może Bałkany, Grecję, a jednak Bazylika Świętego Antoniego Padewskiego to architektura romańsko-gotycka, choć niewątpliwie z wieloma wschodnimi wpływami, jako że Padwa i okolice dość długo pozostawały w orbicie wpływów bizantyjskich, jak Rawenna czy Wenecja. Natomiast w środku można się lekko rozczarować. To nie jest krytyka absolutnie, tylko można się pogubić, ponieważ nie czuć jednego spójnego stylu ze względu na mnóstwo przebudów i rozbudów świątyni. Ona jest gotycka w teorii, ale jak zobaczycie również też mocno renesansowa, barokowa w wielu miejscach. Co ciekawe, sam Antoni zwany Padewskim nie był Włochem, a Portugalczykiem z Lizbony. Oto jego symboliczny grób i wota. Polskie ślady w bazylice sąsiadują na przykład z dziełami Donatella. Jedną z kaplic potocznie zwaną Polską, z uwagi na to, że ufundowała ją polska nacja z Uniwersytetu w Padwie, jest kaplica świętego Stanisława. Dziś zobaczyć w niej można m.in. grobowce rodu Sapiechów. Jednak zdecydowanie najpiękniejsza wydaje się kapella di San Giacomo w prawej części świątyni. Natomiast bez wątpienia o gotyckości tej budowli, czy też tego kompleksu świadczą duże i bardzo ciekawie zachowane kiostro, czyli krużganki, dziedzińce, dawne klasztorne, których jest tutaj kilka, z czego 3 bardzo duże. Można je zwiedzać. Przyklejone są do budowli od południa. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Padwy jest Prato della Valle, eliptyczny plac o powierzchni 90 000 m2, jeden z największych w Europie. W centrum znajduje się ogród otoczony fosą, wokół której ustawiono 78 posągów przedstawiających wybitnych mieszkańców miasta. Plac został zaprojektowany przez Andrea Memmo pod koniec wieku XVIII. Zdecydowanie to miejsce najpiękniej prezentuje się późnym popołudniem, czyli tak jak teraz.
albo też o złotej godzinie, albo zapewne także tuż po zachodzie słońca, kiedy wszystkie latarnie w Padwie rozbłyskują, a okoliczne i nie tylko knajpki ożywają. No bo to jest czas, kiedy Włosi przestają myśleć o sztuce, a zaczynają myśleć o jedzeniu. Czyli także sztuce, ale kulinarnej. Jakbyście poczuli głód szybciej, czyli przed zachodem słońca, a sporo po obiedzie, około 17 na Piazza della Frutta rozkłada się kultowy już obwoźny stragan La Folperia. Z nomen omen owocami, ale morza. Do zobaczenia, Padwo. Zaspokoiłaś naszą ciekawość na jakiś czas. Leniwy, rześki, ale słoneczny poranek w Arqua Petrarca. Dziś piątek, więc turystów zapewne przybędzie więcej, ale my chcemy być pierwszymi. O godzinie 19 otwierane są bramy do... zaraz się dowiecie. To właśnie na cześć najsłynniejszego włoskiego poety i literaty mieszkańcy zmienili nazwę miejscowości z Monte Castello na Arqua Petrarca. Mimo że wpisana na listę Borghi Più Belli, Arqua to znacznie więcej niż zwykły przystanek turystyczny. To miejsce, które otrzymało też pomarańczową flagę. To taki znak, przykład wprowadzania zrównoważonej turystyki z szacunku dla środowiska i z miłością do tradycji. Pewnie wiele osób kojarzy Petrarkę, a przynajmniej jego dzieła, a w szczególności sonety, na przykład te do Laury. Przerabialiśmy je na języku polskim w liceum. Petrarka już za swojego życia został doceniony, a był jednym z pierwszych poetów w Italii, który pisał w języku włoskim swoje dzieła, choć oczywiście także tworzył po łacinie. Pod koniec życia przeprowadził się właśnie tutaj, otrzymał tutaj ziemię i dom, w którym dzisiaj jest muzeum, a do którego my za chwilę wejdziemy. Patrząc w jej ziemską piękność z nieba wziętą i wdzięk ten, który cały świat niewoli, o którym dumać cieszy mnie i boli, bowiem przyśniona zna się być ponętą. Fantastyczny dom, przepiękny, przede wszystkim bardzo dobrze zaprojektowany, a mówimy o czasach bardzo odległych. Nawet jak ktoś się nie interesuje tym genius loci literackim, który rozwiewa się właściwie na całą Arqua Petrarca, to być może jest zainteresowany architekturą i na pewno się nie zawiedzie, a bilet jak na tak ważne miejsce dla historii Włoch, ale też Europy, wcale nie jest zbyt wygórowany. No to co? Wielka Piątka. Wergiliusz, Giovanni Boccaccio, swoją drogą przyjaciel Petrarki, Ariosto, no i oczywiście Dante Alighieri. Czyli mamy Wielką Piątkę razem z naszym Petrarką, który uważany jest za prekursora też stylu, który później został nawet nazwany, że ktoś petrarkuje, i to na przykład był, drugi raz się pojawi w dzisiejszym odcinku, Jan Kochanowski, ale także Mikołaj Sęp-Szarzyński. No i przede wszystkim przepiękny widok miał stąd na wzgórza euganejskie, które za chwileczkę Wam pokrótce zaprezentujemy. Dziś w miasteczku obok kościoła mamy grobowiec poety wzorowany trochę na grobowcu mitycznego Atenora w Padwie. Ale legenda mówi, że poetę pochowano razem z jego ukochanym kotem. Niebawem będzie tu ślub, z muzyką dawną w tle. Jesienne kwitnienie dostarcza trochę kwiatów, zapewne część trafi do przystrojenia wnętrz. Winne grona na ogół już zebrane. Sezon na zbiór oliwek zacznie się lada tydzień, może 2. Byle nie lało, myśleli wtedy plantatorzy, ale my dziś wiemy, że sporo polało. Ale wspomniana już dżudziola dawno zebrana. To jest właśnie ten owoc. Tutaj w tym sklepiku, ale także w wielu innych można kupić mnóstwo przetworów, mnóstwo produktów na bazie właśnie tego owocu. Mamy nalewki, mamy likiery, mamy dżemy. Możemy także kupić świeże owoce, suszone owoce, a są to owoce, które charakteryzują się bardzo dobrymi i bardzo pozytywnymi właściwościami, jeśli chodzi o nasz organizm. Dobrze działają na serce, na krążenie, pozwalają dobrze spać oraz na problemy trawienne.
Dosłownie 15 minut na północ od Arco a Petrarca, a pieszo szlakami około 2 godzinek, znajduje się Val San Cibio, a tam jedna z najwspanialszych willi z parkiem na północy Włoch, wpisana na wspomnianą już listę Grandi Giardini Italiani. Zajrzyjcie tu kiedyś. Cały ten kompleks, łącznie z renesansową willą, czy też pałacem, został wybudowany przez bardzo możną i bogatą rodzinę Barbarigo, związaną trochę z Padwą, ale głównie z Wenecją. I został zaprojektowany jako ścieżka zbawienia, czyli warto po nim spacerować w odpowiednim kierunku, za odpowiednimi punktami. Co ciekawe, tutaj znajdowała się brama frontowa do ogrodu, która była połączona kanałem z systemem kanałów, które oplatały Padwę i Wenecję. W związku z czym rodzina mogła sobie przypłynąć do swojego pałacu, wpłynąć, pewnie to trwało z 2-3 godziny i ewentualnie wrócić inną łodzią innego dnia do Wenecji. Dodatkową atrakcją kompleksu jest bardzo trudny do pokonania, nawet dorosłym, labirynt Bukszpanowy. W tym miejscu kręcono też zjawiskowe produkcje osadzone w czasach włoskiego renesansu z monumentalnym kupcem weneckim na czele, z Alem Pacino. Wszędzie krajobraz kulminują wzgórza euganejskie. Wszędzie te niewysokie górki, chociaż bardzo wybitne, bo w sumie wyrastające wprost z niziny zbliżonej do poziomu morza, decydują o złamaniu monotonii tak zwanej Padani, czyli włoskiego talerza wzdłuż największej rzeki Włoch. Ależ pięknie prezentuje się ten zimowit jesienny. Przypomina nam się jesień sprzed 4 lat w Pieninach. Tam też były wulkany. Wzgórza euganejskie, Colli Euganei, to malowniczy łańcuch w regionie Veneto, położony na południowy zachód od Padwy. Nazwa pochodzi od starożytnych Euganejczyków, ludu zamieszkującego te tereny przed ekspansją Rzymian. Wzgórza mają też bogatą historię sięgającą właśnie czasów rzymskich. Były strategicznie położonym miejscem dla tego ludu. Dziś region jest także ceniony za swoje gorące źródła, uzdrowiska takie jak Abano Terme oraz bogatą ofertę turystyczną i wiele szlaków popularnych wśród rowerzystów. Przybyliśmy tutaj, żeby wytłumaczyć, dlaczego wino z wzgórz euganejskich jest tak dobre i tak słynne. Oczywiście, jak zawsze, odpowiedzią jest geografia, dokładniej geologia, gdyż wzgórza euganejskie to po prostu wygasłe wulkany. Kraina wygasłych wulkanów w wersji włoskiej. Natomiast miks geologiczny polega na tym, że były to stożki wulkaniczne podwodne. Tutaj było płytkie morze, na którego dnie osadzały się, jak wiadomo, osady organiczne, z których potem mamy skały wapienne. I ten miks właśnie powulkanicznych, tufowych i wapiennych skał nadaje żyzności i siły temu winu. Obszar ten znany jest też z produkcji wysokiej jakości win, tak jak na przykład Fior d'Arancio, aromatyczne wino musujące, czy Serpino oraz intensywnie czerwone z odmian Cabernet czy Merlot. A to już inne miejsca, wspomniane Monselice, brama od południa na wzgórza. Jedna z 2. W tej świątyni Petrarca był przez jakiś czas kanonikiem. Przepiękne popołudnie w sercu miasteczka. Czegóż nam trzeba? Nie ma parasoli z reklamami, nie ma hadr, szyldów. Mamy niebieskie niebo, mamy. Wyświetlacz na farmacji pokazuje, że jest 25 stopni. Mamy parmezan, mamy pyszne jedzenie, czyli znowu bigoli z anatrą i papardelle, tym razem z guanciale, mamy. Może by się przydała muzyczka, żeby tutaj z trattorii pobrzękiwała po włosku. I kawa. Ale kawę sobie zostawimy na inne miasteczko, bo tak właśnie ostatnio zwiedzamy, tak pracujemy. Dostosowaliśmy się do włoskiego harmonogramu. Wiemy, że gdzieś między 13 a 15 trzeba sobie zrobić przerwę, zatrzymać się, zjeść, więc dzielimy naszą pracę na 2 części. Dzięki temu dowiadujemy się o istnieniu niezwykłego miejsca w tej miejscowości. Wcześniej nie mieliśmy o nim pojęcia. No i wróciło ciepełko. Na powulkanicznych skałach obok gigantycznych kaparów wygrzewają się jaszczurki. Za moimi plecami nizina padańska. Powiedziałbym, że przy dobrej widoczności zobaczymy wieże Ferrary czy Bolonii, ale nie wiem tego. Oto sanktuarium di Sette Chiese
przy Villa Duodo. Hrabia Pietro Duodo w 1605 roku uzyskał pozwolenie papieża Pawła V na budowę i nadanie tutejszym kapliczkom nazw 7 głównych rzymskich bazylik, uzyskując tym samym przywilej odpustu zupełnego. Mamy więc na przykład Lateran czy Santa Maria Maggiore. Ciekawe, bardzo. A skoro mamy prawie Rzym, zbliża się rok jubileuszowy, to przypominamy także o naszej książce, o Rzymbuku. Mamy specjalną wiadomość i niespodziankę odnośnie Rzymbuka właśnie. Ponad 310 stron gęstej wiedzy na temat Wiecznego Miasta, przystępnie napisanych poradników, planów zwiedzania, ponad 1000 miejsc na interaktywnej mapie, zniżki, okazje, przepiękne wydanie, fantastycznie dobrane fotografie. Oto najprawdopodobniej najobszerniejszy, a według niektórych i najlepszy polski przewodnik po Rzymie. Zamów Rzymbuk i odkrywaj stolicę Włoch po ekspercku. Wobec tego tylko dla Was, widzów tego odcinka, za to, że wytrzymaliście tutaj, specjalny kod rabatowy na -25 zł na pakiet właśnie z dodatkiem okolice Rzymu. A jak okolice Rzymu to na przykład Tivoli, a jak Tivoli to... A zaraz zresztą wyjaśnię. Prawdziwe miasteczko Este, znajdujące się również tu. Niestety dron nie mógł polecieć i pokazać tych spektakularnych murów z blankami, ponieważ była strefa zakazu lotów. Nad miastem Este dominuje Castello Este, czyli zamek Este, który tak naprawdę jest twierdzą gigantyczną, nawet jak na warunki włoskie, strukturą militarną składającą się z zamku górnego, z zamku dolnego, ale teraz najlepsze, słuchajcie. Oczywiście zamek już nie istnieje od wielu wieków. Miasto, jak i zamek zostały założone przez ród Este, który później stąd wyrósł na ten jeden ze słynniejszych rodów włoskich, na przykład Villa d'Este pod Rzymem również należy do nich, czy zamek Este w Ferrarze, ale przejęli go później, właściciele Padwy przez jakiś czas i fundatorzy uniwersytetu, czyli rodzina de Carrara, która tak naprawdę jeszcze go podratowała, ale od kilku wieków istnieje jako trwała ruina, w której środku znajduje się miejski park. W Este przebywał dość długo George Byron, bywał też Percy Shelley, dokładnie w tej willi. O Kitsie na razie nie ma żadnych dowodów, że był. Tu rzekomo w czasie odwiedzin u poety miała przebywać też Mary Shelley i natkniona, ciekawe czym, zaczęła pisać Frankensteina. I teraz ściemnienie pasuje jakby bardziej. No i pora na epilog naszego odcinka. W scenariuszu nie mieliśmy tego miejsca, ale nadarzyła się okazja, ponieważ dzisiaj i chyba jutro jest edycja jesienna Fundacji Fondo Ambiente Italiano. To jest taka fundacja, która opiekuje się niektórymi zabytkami, obiektami we Włoszech. I właśnie dzisiaj jedno z takich miejsc jest udostępnione do zwiedzania i zaraz się tam udamy. Choć nazywa się to willa, to formalnie jest to renesansowy pałac. Pałac stylu wiejskiego, musimy jeszcze zgłębić mocniej ten termin, idealnie na planie kwadratu, otoczony winnicami do dzisiaj. Do kogo należał? Otóż, słuchajcie, należał do biskupa Padwy, do biskupstwa Padwy, jako letnia rezydencja biskupów, głównie rodziny Pisani. Znowu rodzina pochodząca z Toskanii, tak jak Carrara również pochodzi z tamtych części Włoch. Został sprzedany przez kurię dopiero w 1910 roku. No i dzisiaj ten fantastyczny budynek, nietypowy, z 2 pięknymi loggiami w 2 strony, jest właśnie pod jurysdykcją FAI. FAI. Czy rodzina arystokratów wciąż zamieszkuje pałac? Może pomieszkuje, więc niekoniecznie. Natomiast niezwykle gratulujemy Włochom tej instytucji i tego święta. Obiektywnie przydałoby się trochę więcej obiektów ze środkowych i zwłaszcza południowych Włoch. I to by było już wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. Mamy wielką nadzieję, że Wam się podobało to, co Wam pokazaliśmy, to znaczy te być może mało znane skrawki północnych Włoch w pięknym jesiennym anturażu. W sumie tak jak rok temu, prawda? Kto pamięta Piemont, ten pamięta. I a propos północnych Włoch. Tam za naszymi plecami, musicie nam uwierzyć na słowo, majaczą już szczyty Alp i dobrze się składa, bo za chwilę, mamy nadzieję, przekroczymy Alpy
I w następnym odcinku pokażemy Wam najbardziej włoskie miasto na północ od Alp. Cóż to może być? Zapraszamy. Do zobaczenia.